Dobre nawyki teologia nazywa cnotami, czyli to jest pewna sprawność, umiejętność do swobodnego wybierania dobra. Jeżeli chodzi o kształtowanie dobrych nawyków, to bliskie mi jest podejście terapeutów uzależnień, którzy w swojej pracy nie mówią o terapii odwykowej, ale o terapii nawykowej. Nie zajmuj się swoimi wadami, bo szkoda na to czasu i energii, tylko zajmuj się pielęgnowaniem i kształtowaniem dobrych nawyków. Wówczas złe zaczynają tracić władzę. Zastanawialiście się, dlaczego bardzo często tak jest, że tak zwane postanowienie poprawy nie działa. No ono nie działa często dlatego, bo my wiemy, co jest złe, co jest grzechem, ale nie wiemy, jakie dobro chcemy robić w zamian. Bardzo precyzyjnie nazwę jakąś swoją wadę czy swój grzech, precyzyjnie nazwę to, czego nie chcę, ale jak to wyrwie, no to co będzie? To jest tak, jakby ktoś chciał gotować zupę, mając przepis negatywny. I mówił, nie wrzucaj marchewki, nie wrzucaj szczawiu, nie dodawaj pieprzu, zrezygnuj z ziemniaków. No to co ci wyjdzie? No nic. Nie da się zrobić niczego dobrego, wiedząc tylko, czego nie mam robić. Albo wsiadasz do samochodu i mówisz, no tylko nie w Bieszczady. Ja pochodzę z Bieszczadem, bardzo lubię to miejsce, ale jak nie chcesz w Bieszczady pojechać, no to tam, ale nie wiesz co zamiast, no to nigdzie nie pojedziesz. I my często wiemy, czego nie chcemy, to już jest nieźle, ale co w zamian? Jakie dobro? Po to jest nam potrzebna asceza, pewne ćwiczenie charakteru, abyśmy mogli skupić się na czymś, co rozeznajemy, że jest dla nas dobre. Rezygnuję z jakiegoś pokarmu, który mi nie służy i wybieram inny, taki, który jest dla mnie pożywny. Arcybiskup Fulton Sheen, mówiąc o ascezie, stwierdził, że są dwie filozofie życia. Pierwsza pogańska. Najpierw impreza, później kac. I druga chrześcijańska. Najpierw asceza, potem impreza. Więc dwie rzeczy, które warto na początku sobie powiedzieć. Nie da się niczego cennego osiągnąć w życiu bez ukształtowania dobrych nawyków. I zauważmy tutaj pewną prawidłowość. Dobre nawyki mają to do siebie, że trudno się je wyrabia, ale dobrze się z nimi żyje. A złe nawyki się łatwo wyrabia, ale trudno się z nimi żyje. Więc to jest coś zupełnie naturalnego, że wyrabianie dobrych nawyków na początku nas kosztuje. I druga rzecz. Nasze życie bez ascezy stanie się miałkie i jałowe. Asceza jest jak powietrze w piłce. Jeżeli piłka jest odpowiednio napompowana, to się dobrze odbija od ziemi. A jeżeli brakuje w niej powietrza, to jest sflaczała i do niczego się nie nadaje. Więc jeżeli mówimy o ascezie, o pewnej samodyscyplinie czy różnych ćwiczeniach duchowych, które podejmujemy, to należy znaleźć swój umiar. Aby tego powietrza w piłce nie było za dużo, bo pęknie, ale też żeby nie było go za mało, bo będzie flak. Diabeł kocha przesadę. Już w starożytności święty Pojmen mówił, że każda przesada pochodzi od szatana. Cnotą jest umiar. Podejmujesz pewne wybory i patrzysz, gdzie to cię prowadzi. Oczywiście możesz oglądać codziennie seriale, a potem spać do południa, ale potem zobacz, czy nie jest tak, że cały dzień ci się rozjeżdża i masz poczucie straty czasu. Kiedy pracujemy nad cnotami, dobrymi nawykami, to dlatego, bo przed oczami mamy jakiś dobry cel. W starożytności słowo asceza, askezis, oznaczało ćwiczenie lub trening. Asceza to pewna praktyka dobrowolnego wyrzeczenia się wygód, przyjemności, aby osiągnąć jakiś większy cel. Była kiedyś taka bajka, być może nadal jest, taka bajka Simpsonowie i w jednym z odcinków jeden z głównych bohaterów, Homer Simpson, przygotował sobie wódkę z musztardą i majonezem, to wszystko wymieszał razem w dużej szklance i zamierzał wypić.
No i ktoś mu tam podpowiedział, że to nie jest najlepszy pomysł, bo po godzinie organizm upomni się o dług, który właśnie chce zaciągnąć i będzie cierpiał. Na ten Homer odpowiada: ale mnie nie obchodzi Homer Simpson za godzinę, obchodzi mnie to, jak się będę czuł teraz. I to jest taki przykład nierespektowania prawdy o sobie. Zaciągasz pewien dług wobec prawdy, który będziesz potem musiał spłacić. Naszej ludzkiej natury nie da się oszukiwać w nieskończoność. Jeżeli nie dbamy o samodyscyplinę, nie rozwijamy w sobie cnót, to pozwalamy na to, żeby wyrastały w nas wady. I po jakimś czasie możemy odkryć, że nie jesteśmy już zdolni do wybierania tego, co zwyczajnie nam służy. Stajemy się niewolnikami własnych namiętności. Gdybyśmy zapytali świętego Jana Kasjana, duchowego mistrza świętego Dominika, aby dał nam jakąś taką dobrą radę, to on by najpierw zadał nam pytanie. Powiedz mi, czym się karmisz? Z czego bierzesz siły do życia? Do czego wracasz? Przy czym odpoczywasz? A żywię się poczuciem krzywdy, wciąż do tego wracam i to pielęgnuję sobie jak rzadki kwiatek. Albo do północy sobie siedzę na telefonie i rano czuję się wyjałowiony, budzę się z bólem głowy. No to czym się karmisz? To właśnie do ciebie wróci. To, czym się karmisz, do ciebie wróci. Albo są treści rozmowy, które karmią naszą wiarę, ożywiają nadzieję, dają pogodę ducha, a są takie, po których wychodzisz wymęczony, przygnębiony, nie masz smaku modlitwy. Jestem przekonany, że aby uczciwie prowadzić życie wewnętrzne, należy przejść także na tak zwaną dietę niskoinformacyjną. Wiele obrazów czy informacji, które do nas dociera, jest nam po prostu zupełnie zbędna. I człowiek, który ma kontakt ze sobą, zaczyna odkrywać, że pewne rzeczy mi w życiu nie służą, a z kolei inne mnie rozwijają. Niestety po grzechu pierworodnym każdy z nas, choć pragnie dobra i szczęścia, to ma skłonność do wybierania tego, co niekoniecznie do tego szczęścia prowadzi. W sposób naturalny mamy skłonność do łatwego wyboru tego, co daje nam chwilową przyjemność, ale jeżeli dokonujemy wyłącznie takich wyborów, to w konsekwencji nas to unieszczęśliwi. I może się okazać, że jesteśmy niewolnikami własnych namiętności. I już nie potrafimy wybierać tego, co nam służy, nie potrafimy wybierać dobra. Troska o cnoty na początku jest trudna. No mam do wyboru, żeby dłużej spać albo krócej, no to wolę dłużej. Więc jeżeli chcę zadbać o nawyk porannego wstawania, to wcześniej muszę zadbać o dobre lądowanie, żeby położyć się spać może nie po północy, ale może po około 22 albo 23. Człowiek bez wysiłku wybiera to, co jest łatwe i przyjemne, ponieważ egoizm jest bardziej spontaniczny niż miłość. Miłość wymaga trudu. Podjęcia decyzji, że ja przekraczam swój egoizm i robię czasem to, co nie jest dla mnie przyjemne, ponieważ widzę jakieś większe dobro.